Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt z logiem IKEA, konkretnie ładowarka akumulatorków oznaczona, czy o nazwie Stencol. Jest to ładowarka do akumulatorów i dużych i małych paluszków, czyli AAA i AA. Dla każdego coś dobrego. Naładujemy te najpopularniejsze modele akumulatorków dostępnych na rynku, najbardziej powszechne. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. IKEA Stencol. Co otrzymujemy w zestawie? Opakowanie oczywiście tradycyjnie już dla IKEA tekturowe, brało producent ekologicznie, białe kolory z czarnymi znakami, bardzo estetycznie, ale to jest już standard dla szwedzkiego producenta. Mamy informację o tym, że mamy jedną sztukę ładowarki i nie mamy żadnych akumulatorów, więc warto zaopatrzyć się w nie również. Nie muszą być koniecznie z IKEA, mogą być też to akumulatory innych producentów, najlepiej markowych, duże paluszki AA i małe paluszki 3A. 4 sztuki, tyle możemy ładować, tyle na opakowaniu. Na opakowaniu mamy jeszcze informację o tym, że sam produkt jest wyprodukowany niestety w Chinach, ale projekt oczywiście był w Szwecji, normy europejskie i oznaczenie, gdyby ktoś chciał, w IKEA kodowe. Tak to wygląda. Poza tym opakowanie jest niewielkie, schludne. Otwieramy, sprawdzimy, jaka jest zawartość zestawu. Mieści się w nim sama ładowarka. Czy otrzymujemy jeszcze coś? Zaraz zobaczymy. Tu już nic nie ma. Mamy jeszcze jedną instrukcję obsługi, a w zasadzie nawet dwie. Instrukcja jest w wielu językach. Nas będzie interesować język angielski. Mamy tutaj informację o tym, że mamy diody, sam proces ładowania i to, co misiaczki lubią najbardziej, czyli podane prądy ładowania. Tutaj mamy informację, że sama ładowarka pobiera 1,5, jeżeli chodzi o prąd, to w zależności od liczby akumulatorków mamy, słuchajcie, w przypadku małych, dużych akumulatorów przy 4 paluszkach ładowanych mamy 0,35 A, przy 3 mamy 0,46 A, przy 2 0,7 A, a przy jednym akumulatorku też mamy 0,7 A. Tutaj już producent nie ryzykuje ładowania wyższym prądem. Przy akumulatorku AA, czyli tym mniejszym, jest od 0,4 przy 1 lub 2 poprzez 275 mA, czy raczej 275 mA do 200 mA w przypadku 4 jednocześnie ładowanych akumulatorków, czyli tutaj ilość ładowanych akumulatorków jest istotna z punktu widzenia prądu w tym modelu. Mamy 4 niezależne kanały, to jest, słuchajcie, istotne. Teraz może będzie lepiej to nieco widoczne. Mamy 4 niezależne kanały, oczywiście możemy ładować i duże, i małe akumulatory. Z tyłu powinniśmy mieć również dane techniczne ładowarki. Zobaczymy, czy będzie to widać. Tak, mamy tutaj informacje o danych technicznych. Jeżeli chodzi o prądy, podane są dla wszystkich 4, 1,5 V i 350 mA w przypadku 4 akumulatorków AA i 200 mA w przypadku ładowania 4 małych paluszków, również przy 1,5 V. Klasa druga ładowarki, nie wiem, co to oznacza, oznaczenie kodowe E2020 Stencol. Tutaj producent również informuje, jakie są stany diody. Jeżeli miga czerwona dioda, to znaczy, że jest jakiś błąd. Jeżeli pulsuje białe światło, to jest proces ładowania, a jeżeli białe światło świeci stale, to znaczy, że bateria się już w 100% naładowała.
Na pewno dużym plusem tej ładowarki są 4 niezależne kanały. Nie każda ładowarka to potrafi. Większość dostępnych na rynku ma po dwa kanały, po 2 akumulatorki w każdym, więc musimy ładować parami, albo 2, albo 4. Innych opcji nie ma. Tutaj mamy 4 niezależne kanały, więc możemy naładować 1, 2, 3 albo 4 akumulatorki niezależnie. To, co jest jednocześnie wadą i zaletą tej ładowarki, jest to, że ona bezpośrednio się wpina do gniazdka, więc nie możemy jej gdzieś odsunąć, ale nie potrzebujemy dzięki temu kabli. Tutaj listwa zasilające TP-Linka, będziecie mieli gdzieś tutaj linka do tej listwy, bo zapewne będą osoby, które o to będą pytać. I podłączamy, słuchajcie, ładowarkę MIGA, czyli w tym momencie pulsuje i ładuje wszystkie akumulatory naraz. Niezależnie od tego, ile paluszków podłączymy, czy będzie to jeden akumulatorek podłączony do tego portu, czy do drugiego, do trzeciego, czy też do czwartego, jest ładowany. Podłączymy drugi akumulatorek, tym razem IKEA. Też ładowanie się rozpoczyna. Trzeci akumulatorek też się ładuje. No i czwarty Enelupa też niezależnie rozpoczyna się ładowaniem. Podsumowując materiał, jeżeli chodzi o jakość wykonania, ta ładowarka jest jak najbardziej ok, jest bardzo estetyczna. Ma delikatne diody, które informują nas o stanie pracy, natomiast nie rozświetlają za bardzo otoczenia. To też na plus, nie jest krzykliwa, estetyczna, schludna. Myślę, że materiał też nie powinien zbierać za bardzo rys. Na plus duży 4 niezależne kanały ładowania. Co do prądów ładowania, też myślę, że one są takim złotym środkiem. Nie są ani za niskie, ani za wysokie, bo są mi przeciwnicy ładowania wysokim prądem. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o ładowarkach akumulatorowych. Czy używacie ładowarek Stencol z IKEA, czy też używacie innych ładowarek. Napiszcie jakich i czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec Wam jeszcze tutaj podstawię jakieś ciekawe inne filmy w podobnym temacie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. Hej, hej!